everyone, my name is Isabella and welcome to my kitchen on Wednesday. Witam Was wszyscy, mam na imię Izabela, witam Was bardzo serdecznie w swojej kuchni dzisiaj przy środzie. So I have a lot of lavage in my garden, so time to preserve it for the winter and make some homemade Maggi. We all know Maggi, it has not much to do anymore with lavage. Even though this is how it originated. A bunch of spices were put together, a bunch of heating, and that's how Maggi came about, something that a lot of us use in the kitchen. Moi drodzy, dzisiaj przygotujemy, ponieważ mam bardzo dużo lubczyków, więc przygotujemy domową Maggi, tak abyśmy mogli korzystać z niej w zimę. Dzisiejsza Maggi kupowana w sklepach naprawdę ma niewiele wspólnego z lubczykiem, z którego oryginalnie pochodzi. Ale ponieważ lubczyków pod dostatkiem u mnie w ogródku, więc dzisiaj przygotujemy z pół porcji, dlatego że również będę chciała zrobić pastę z lubczyku. We are going to make half of the Maggi recipe. We'll see how we like it, and I'm going to make some just something like a pesto, but just so a puree, so that we can put in the fridge or freezer, and then we can use it throughout the winter. So hi Bogusia, witam Cię Bogusiu. Hi Bob, nice to see you. We have some of you watching on YouTube. Welcome as well. So let's keep going. This is a manual recipe for a change, okay? So I am going to watch my cheat sheet. Także moi drodzy, jest to manualny przepis, więc będę sprawdzała, co mamy, a zresztą do łodyżek, o tym powiem później. Więc będę sprawdzała oczywiście ze ściągawki, jak będziemy pracować. So the Thermomix can be used manually. It's not only all about pre-guided recipes, you can use your own recipes. Actually, this one I found to be, I don't know, from some many years ago on some site of 2018, so about 4 years ago. I found this, and this is just a manual recipe because we had a TM5 back then, okay? So anyways, I know you can't see the screen too well today, but we do have 3 controls on the screen. Wiem, że nie widzicie dokładnie, albo w ogóle praktycznie nie widzicie mojego ekranu, bo tak są, no niestety, zawsze mam problem, nie mogę ustawić światła tak, żeby było widać wszystko, więc mamy tutaj 3 kontrolki, więc możemy manualnie gotować. Lewa to jest czas, środkowa temperatura, a prawa to są obroty. So the 3 dials that I know that you cannot see on the screen, the left one is time, middle one is temperature, and the right one is speed. So, okay, so this is, I just have leaves of lavage. We pick it in the afternoon on a sunny day, dry day, perfect like today here on the East Coast. And that's when we have the most oils in the plant itself. So this way it's more aromatic, and of course it has more nutrients at that time. Także lubczyk, moi drodzy, zbieramy po południu. Piękny, słoneczny, suchy dzień. Witam Cię Elu, cześć, pozdrawiam również. W tym momencie on ma najwięcej olejków eterycznych, wydziela właśnie w taką pogodę, więc dlatego najlepiej go zbierać, jak wspomniałam, po południu, słoneczny dzień, no i oczywiście obrywamy liście. Aromaty, tak? Dobrze, więc teraz przechodzimy do wagi. So now we go to our scale. So we just slide the screen to the left, and the top left corner icon is weight. Przesuwamy ekran w lewo, górny lewy, ikona górna w górnym lewym rogu to jest waga, więc na nią naciskamy. Ja mam ustawioną wagę na generalnie Thermomix na metryczny system, więc temperatura jest w Celsjuszach i waga jest w gramach. Co możemy zmienić na imperial, czyli na uncję i Fahrenheita. Ale do przepisu potrzebujemy 100 gram. So I have my scale in, I have my Thermomix set into metric system because that's what I prefer to use. So that's why I always have, the scale is always in grams, and the temperature is in Celsius. Of course, if we swap to imperial, that is how it's always going to be. Unless we are using, hi Maja, unless we are using recipes that are pre-guided, and those actually are preset depending on the country they come from. That the temperature, the metric system is, or the imperial system is already preset in the recipes. Także chyba, że używamy
systemu, chyba że używamy przepisów z Cook I Do, to one już są ustawione, czy na system metryczny, czy na system uncjowy, ale jeżeli ustawimy w Thermomixie to, co preferujemy, to tak nasza waga i temperatura będzie ustawiona. So anyways, I have 100 grams and 100 grams of lavage, and now we need some salt, so we need 20 grams of salt. Także 100 gram lubczyku, 20 gram soli. I'm cutting the recipe in half, so I'm adding 10. Ponieważ robię przepis na pół, daję tylko 10 gram. So let me tear 4 grams. Okay, so let's do 10 grams. Okay, so figures. I did more than that than I'm supposed to. Oczywiście wsypałam więcej niż trzeba. Let's take some away. But you know what? Himalayan salt is not as salty. Has less iodine, so the flavor is not as intense, so we should be okay. Oczywiście przesadziłam, moi drodzy, sorry. A tak w ogóle to słychać mnie? Chyba mnie słychać, bo nie wzięłam słuchawki, ale nic nie piszecie, że mnie nie słychać. Cześć Agnieszko. So you're not saying anything that you can't hear me because I don't have my Bluetooth, but apparently you can. I have cuts and salt stains. Pozacinałam się, więc troszeczkę piecze ta sól. No ale nic, 12 grams. So we have 12 grams. We are going to keep it at that. Like I said, the Himalayan salt is a teeny bit less salty. Where's my measuring cup? And what is going on in here? Okay, we got the measuring cup. Too much cooking today, okay? Za dużo gotowania, moi drodzy, i dlatego wszystko się pogubiło. A więc zamykamy. We close this up. Remember, put the measuring cup on and we always keep the lid on, okay? Także pamiętamy o miarce, o tym, żeby była przykrywka na naszym naczyniu miksującym. I teraz ustawiamy 30 sekund, zegar po lewej. So 30 seconds the left dial, 30 seconds no temperature, speed 6. Także 30 sekund i po prawej ustawiamy na obroty 6. Także 30 sekund miksujemy nasz lubczyk z naszą solą. So 30 seconds we're mixing our lavage with our salt. So the proportions are 100 grams of lavage, 10 grams of salt. 100 gram lubczyku, 10 gram soli. Obym nie zapomniała, że wszystko mam uciąć na pół. I hope I don't forget that I'm supposed to cut everything in half. So let's grab a spatula. This is less, so that's why we can hear that the Thermomix already spread everything on the walls, and that's why it needed less time. Ponieważ dodaliśmy połowę, dlatego już usłyszeliśmy, że wszystko jest rozrzucone po bokach i dlatego w sumie można było użyć mniej czasu. So look at this. Okay, so this was in about 20 seconds, right? Także około już po 20 sekundach mieliśmy to gotowe, więc troszeczkę zgarniamy na dno. We scrape this down. We don't need to worry about this because we are going to strain this, so we don't worry about this not being fine enough. Nie martwimy się o to, że nie jest to wystarczająco drobno, dlatego że chodzi o rozdrobnienie główne, a będziemy to przecedzać na koniec. Teraz dodajemy małą cebulę. So we add a small onion cut into fours. Mała cebula podzielona na 4, tak? I teraz dodajemy przyprawy. I potrzebujemy łyżkę sosu sojowego, więc ja dam pół łyżki sosu sojowego. So I am trying to remember to cut this in half. So we do half a tablespoon of soy sauce. Okay. Pół łyżeczki tylko sosu sojowego. Moi drodzy, jeżeli chcecie, żebym Wam przesłała przepis, to napiszcie w komentarzach, a ja potem Wam podeślę, tak? Zanim zdążę wstawić na cały przepis dla Was. So please comment if you want the recipe. I'll send it to you because I might not have enough before I get a chance to post everything. Okay, so that and a few bay leaves, kilka listków laurowych. Never too much bay leaves in my house. Nigdy nie za dużo listków laurowych w moim domu, bardzo lubię. I teraz tak, kilka ziaren ziela angielskiego, a few corns of allspice, także ziele dodajemy. Wiedziałam, że czegoś zapomniałam, łyżkę pieprzu czarnego w ziarnach, a tablespoon of black peppercorns. So we do have. Zapomniałam o tym, że ma być pół łyżki
czarnego pieprzu w ziarnach. A pieprzu też nie za dużo, it's not too much pepper, right? And 2 dried mushrooms, 2 kawałki suszonego grzyba. I am actually going to stick with the 2, you know. These are handpicked in the woods on Long Island. Także moi drodzy, pozostaję przy 2, dlatego że są to inne grzyby, tak, siniaki, i są to grzybki zbierane tutaj na Long Island w lesie, suszone przez nas. Także czy mamy wszystko? Let me check if we have everything. We have the lavage, we have the, oh there we go, that's what I didn't add. We need dried lavage as well. Także potrzebujemy, nie dodałam jeszcze, dlatego patrzę na kartkę, suszonego lubczyku. Potrzebujemy go 25 gram, także ja tu już odważyłam. 25 grams, I already weighed that out. We have the peppercorns, we have the salt, soy sauce, we have the onion, laurel leaf, allspice, dried mushrooms, and 125 grams of water. Także mamy wszystko, moi drodzy, na koniec jeszcze 125 gram wody. Dajcie znać, kto ma lubczyk go w ogrodzie, a może już robiliście Maggi sami, także chętnie się dowiem, czy lubicie ten smak. And now, so for those of you who made your own Maggi, let me know if you have lavage, and if you've made the Maggi, let me know if you like it. This is my first time making it, so okay. So 30 minutes, 100 degrees, speed 1. Hi Gabrysia. Także teraz będzie to, ustawiamy 30 minut, 100 stopni Celsjusza, obroty 1. Przedstawię to na Thermomix do tyłu, dlatego że resztę lubczyków chcę wykorzystać właśnie na zrobienie pasty do słoików w formie po prostu tylko tak w dodatku do zup, a nie jako Maggi. So the rest, another reason why I was cutting the recipe in half is because I don't have enough lavage leaves yet. But I want to make sure that I preserve them. And what's the speed? Speed. So that is going to cook in the back for half an hour. I'm going to strain it when it's done. Okay. And now we are going to make the, not pesto, but paste, lavage paste. Okay. Także teraz zrobimy, witaj Moniko. Nie znajdziesz, Moniko, nigdzie prześledź, dobrze? Dlatego, że jest to, o cześć Gabrysiu, też dawno Cię nie widziałam. Moniko, to jest przepis, tak, manualny znalazłam, także troszeczkę go modyfikuję, więc podeślę Ci to. Ktokolwiek chce też przepis na właśnie na Maggi, to dajcie mi znać, to wyślę Wam przepis. Anybody else that would like a recipe, let me know and I will send that to you, of course. So, okay, again, let's make the paste. We need, this one we're going to make in full. So we need 120 grams of leaves. Tu potrzebujemy 120 liści, tak, na pastę. 120 gram liści lubczyku. Ok, widzicie, praktycznie idealnie. Almost as it should be. So this is what lavage looks like when it grows. See, it looks very similar to celery. Zobaczcie, wygląda bardzo podobnie do selera, tak, tylko ma dużo większe liście i inny aromat. I rośnie jako krzak, powiedzmy w ten sposób, tak, a nie tak zwarty jak seler. So as you can see, the leaves are extremely similar to celery leaves. It's just that celery, actually in nature maybe it does spread, but it doesn't spread as much as lavage. Lavage grows something like this, okay, like a bush, versus our celery it's in stalks, it's tighter, right? So this is what we do. So what we're going to do is we're going to pick the remainder of the leaves. I wanted to show you what it looks like for those of you who are not familiar with lavage. So I kept a couple of stalks. And what do we do with the stalks? When we can freeze them and we can use them just like parsley. I do the same with parsley stems. I freeze them, and then when I do my homemade stock paste, I take out, instead of leaves, I use the stalks because the stalks in parsley have a lot more nutrients.
So we can do the same with these. Also, the thicker stems we can treat like celery. We can chop up, we can stir fry and add it to our meals. Także moi drodzy, możemy łodyżki zostawić, zamrozić i możemy wtedy w bulionie warzywnym możemy wykorzystać właśnie łodyżki. Zobaczcie, tak? Zobaczcie, ile mamy łodyg, tak? Także zobaczcie, jaki to był po prostu duży krzak. W tym roku pierwszy raz mi się tak mocno rozrósł. So this is it's not the entire bush. I left some in the garden, of course, to have it keep growing. So what I'm going to do is I'm going to cut the small stalks and freeze them, and then the thicker ones I'm going to chop up and stir fry. Także moi drodzy, te cieńsze łodyżki zostawię, zamrożę i będę miała do bulionu, czy też nawet właśnie do rosołu. Do rosołu potem będziemy mogli dodać tą pastę, ale też cały aromat, podobnie jak w pietruszce i dużo więcej mikroelementów i smaku, wartości odżywczych jest właśnie w łodygach. Więc te cieńsze kawałki zostawię, a te grubsze możemy pokroić i spróbować podsmażyć i dodać do jakiegoś dania. Albo ewentualnie zmielić, żeby oszukać naszą rodzinę. Także naprawdę nic się nie marnuje, ok? Aromat niesamowity. The aroma is outstanding. So we have, okay, 10 grams less. And now 20 grams of salt. Mamy 10 gram mniej, ale to nic. I dodajemy teraz 20 gram soli. Może teraz nie przesadzę. I hope not to overdo it with the salt this time. It really stings, you know. I just never wear gloves when I go to the garden with a knife. Nie wiem dlaczego zawsze jak idę do ogródka, nigdy nie mam rękawiczek, tak? Także i nożykiem zawsze się pozacinam. Cześć Ula. Can you find lavage in the store? I have no clue. I have it in the garden. If you need seeds, or maybe a small bush next year, let me know and I'll be happy to give that to you, okay? Także nie wiem, czy można lubczyk znaleźć w sklepach, nie widziałam, ale tak jak powiedziałam, jeżeli ma ktoś życzenie, dajcie mi znać. W tym roku nie było się na wiosnę z czym dzielić, ale na przyszły rok myślę, że krzak będzie dużo większy. Dobrze, zamykamy. So we close this out and actually I don't have that. Okay, so let me just, this is another thing that we can do, okay? We just turn the speed, where is it? We just turn the speed dial and hear and listen to what's going on inside the Thermomix, okay? So when we hear that thing that our leaves are on the walls, then we can stop the Thermomix. So instead of setting the time, we can add the time is just going to continue and we're just going to keep going, okay? Także moi drodzy, zamiast teraz ustawiać czasu, to po prostu włączę nasz Thermomix, czyli przekręcając tylko obroty i jak usłyszę, że będzie na ściankach, otworzymy, zajrzymy, ok? Hi Bibi, Aunt Bibi. Okay, so let's do round 6, which is what we had before. Także damy tak mniej więcej obroty 6, tak jak wcześniej. Troszeczkę oleju możemy dodać. You can add some oils. Okay, so we hear. Okay, so let me stop. Także teraz zatrzymam. Ten aromat, moi drodzy, jest po prostu nieziemski. The aroma is just unreal. Okay. We do need more. Okay, so that was like 17 seconds, speed 6. To było około 17 sekund, obroty 6, więc zgarnę to nadal na dno naczynia miksującego. I'm going to scrape this down to the bottom of our mixing bowl. I'm going to add a little bit of oil, just like when we do in pesto, but this is just a give and take. I'm using canola oil. Używam oleju rzepakowego. To jest tak troszeczkę na wyczucie. Niby mam napisane, że 4 łyżki oleju, no ale zobaczymy. Nie chcemy, żeby to było, ponieważ to jest pasta, nie chcemy, żeby to było zbyt grube, tak? Żeby to było tak lepiej pocięte. So this is a paste, we want this to be chopped up finer. Okay, so we need more oil, right? Because it was just too short. Troszeczkę więcej oleju dodamy, dlatego że to jednak nie było wystarczająco za szybko, nam się to rozgarnęło na ściankach. Okay.
We can hear when we know our Thermomix, just like when you know your baby or your pets, you hear the noise and you know that something's wrong, right? Or something's done or not. Także to tak jak z dzieckiem i czy ze zwierzętami, jak coś słyszymy, wiemy już, więc tak samo jest z naszym Thermomixem. Jak używamy go codziennie albo prawie codziennie i dużo, to wiemy, kiedy coś już jest zrobione, a co nie. Także nadal jeszcze troszeczkę, moi drodzy, zgarnę. I'm going to scrape a little bit more and add a little bit more oil. But when it's dry, you know, it's just it just goes all over the walls, and moisture is going to keep maintained around the knives. Także suchy, jeżeli za sucho, to rozpryskuje się nam po prostu na ścianki, a jeżeli będzie wilgoć, to to zostanie przy nożach masa, tak? So let's see this again. I got oil on my finger. Okay, so maybe this should be good. Także może już powinno być dobrze. Oczywiście możemy z lubczyku pesto zrobić, tak? Zobaczcie. We can make a pesto from lavage as well, right? So look at this. So this is just perfect. So now we can put it, I'm going to put it in a jar and store it in the fridge. And pour some oil over it so it stays longer, because throughout the summer I'm going to continue using fresh lavage, of course. Także moi drodzy, teraz przełożę to do słoiczka, zaleję to jeszcze dodatkowo olejem, no i oczywiście odstawię do lodówki, bo teraz jeszcze w sezonie będę używała świeżego. Także dziękuję Wam serdecznie, wystawię Wam zdjęcie oczywiście, jak wyjdzie nam nasza Maggi. Tak, jeszcze mamy 20 minut, to tak samo włożę do słoiczka, pokażę Wam i dziękuję Wam serdecznie. Zapraszam dzisiaj na godzinę 8, gotujemy po polsku temat hummus, bo w piątek jest dzień hummus. Także thank you so much for joining. Please also join us tonight at 8. We are going to cook hummus, different types of hummus, and it's going to be all about it because hummus has its day on this coming Friday, so we wanted to celebrate and give you some ideas that it's not only all about chickpeas. So thank you so much for joining and hope to see you tonight at 8. If not, enjoy your evening and I will see you tomorrow. Dziękuję Wam jeszcze raz, do zobaczenia mam nadzieję o 8, a jak nie, to zapraszam jutro. Bye bye.